3, 2, 1. Akcja. Tylko jeszcze łyka złap. Siema, witam w takim filmiku, można powiedzieć podcastowym albo nie podcastowym, jak zwał, tak zwał, w którym chciałbym Wam pokazać wszystkie gry pudełkowe, jakie w tej chwili posiadam. Czyli można powiedzieć moją kolekcję gier, tak. Chociaż trudno to nazwać kolekcją, bo nie jest za duża, to po pierwsze. Po drugie, nie przykładam jakoś wagi do zbieractwa, po prostu mam gry, w które grałem, które lubię i które po prostu nie pozbyłem się ich z dwóch powodów. Pierwszy jest taki, że albo po prostu mam nadzieję, że kiedyś znajdzie mnie ochota i będę chciał jeszcze w nie zagrać, a drugi jest taki, co szczególnie tyczy się gier na PS4, że po prostu te gry straciły wartość i nie opłaca się ich sprzedawać. Jak kiedyś się tam kupiłem za jakąś kwotę, a w tej chwili są one warte jakieś totalne grosze, więc dlatego je trzymam. Więc nie można mówić o mnie już w żadnym wypadku jako o kolekcjonerze, jednak chciałbym pokazać to, co mam. Od razu mówię, że pokażę tylko pudełka, nie będę mówił o grach cyfrowych, które mam, no bo to nie jest nic takiego nadzwyczajnego. Mam gry cyfrowe na PC-cie, na Steamie, oczywiście na PS4, na Xboxie, no to mam praktycznie same gry cyfrowe na 360 i na Switchu też już mam trochę gier cyfrowych. Już tam parę fajnych promocji się pojawiło, więc coś tam skubnąłem, ale o tym nie będę teraz mówił, tylko będę pokazywał pudełka. Więc zaczynamy. Posortowałem je w takiej kolejności mniej więcej, tak jak z tego co pamiętałem, w jakiej je miałem, w jakiej je kupowałem, więc możemy zaczynać. Pierwsza gra na PS4 to Uncharted kolekcja Nathana Drake'a, czyli pierwsze 3 części Uncharted, które po prostu miałem dołączone do PS4, były w bundlu. Do tego był jeszcze Assassin's Syndicate oraz Watch Dogs. Tamte dwie gry od razu sprzedałem. Uncharted było w bundlu, ale jakby nie było, to i tak bym chciał to mieć, bo jest to świetna gra. Znaczy świetne 3 gry w zasadzie. Wszystkie 3 splatynowałem. Były to moje pierwsze 3 gry na PS4 i grało mi się w nie znakomicie. Dobra, jedziemy dalej. Myślę, że to szybko pójdzie. Następnie The Last of Us Remastered. Kolejna gra, którą kupiłem na PS4, chociaż tak naprawdę najpierw przeszedłem ją pożyczoną od mojego kolegi Mateusza. No ale potem oczywiście musiałem mieć swoją. Ciekawa historia z tą grą jest taka, że wpierw kupiłem ją gdzieś w dobrej cenie, ale w wersji bundlowej, czyli miała tutaj gdzieś tą żółtą nalepkę, że to not sold separately, czy coś takiego, wiecie, czyli nie do sprzedaży osobno i strasznie mnie ta mała naklejka wkurzała, więc tamtą wersję sprzedałem, a kupiłem sobie normalną wersję tej gry na PS4. Gra była znakomita, też mam w niej platynę i cóż, jeśli ktoś nie grał, to naprawdę jest godna polecenia gra. Kolejna gra, którą kupiłem w dniu premiery, zrobiłem preorder tej gry w sklepie Euro RTV AGD i to jest chyba najdroższa gra w mojej kolekcji, bo dałem za nią wtedy chyba 239 zł. To był rok 2015 no i wtedy takie były jeszcze ceny gier na premierę. Czyli można powiedzieć takie jak są dzisiaj na Switchu jeszcze, 220-230 zł. Jeszcze Nintendo jest ostatnią chyba firmą, która jeszcze nie zwariowała z cenami premierowymi gier. Cóż, tą grę również splatynowałem, do tego później dokupiłem sobie jeszcze Season Passa, czyli 3 dodatki, które też mam na 100% zrobione. Gra była świetna, jedyny minus to skopana optymalizacja, no i niestety gra strasznie lagowała. Czasami spadki animacji były wręcz tragiczne. Ale gra była ogólnie bardzo dobra. Chętnie bym ją jeszcze raz zagrał, tylko właśnie płynnie. Nie wiem, jakbym na przykład kiedyś miał nowszą generację i ona by miała jakiegoś patcha, że można by grać w 60 klatkach, no to by była bajka, bo gra jest bardzo fajna. Następna moja gra to był Far Cry 4, którego również splatynowałem. W tym celu musiałem zagrać raz z moim kolegą, który też aktualnie to przechodził, więc miałem farta, że ktoś mi się trafił, bo było jedno trofeum, które trzeba było zrobić razem.
Gra bardzo ładna, graficznie, bardzo przyjemna. Fajnie się kraftuje tutaj te bronie, różne ekwipunki ulepsza i ma tą taką swoją małą bazę, ten helikopterek taki mały, no i te góry, Himalaje, wszystko jest bardzo fajne. Naprawdę bardzo fajna gra, z bardzo łatwą platyną. Także no na pewno godna polecenia. Chyba jedna z moich ulubionych części Far Cry'a. No chyba tak. Dobra, dalej. Idzie nam sprawnie, niedługo chyba się filmik skończy. Dobra, Wiedźmin Trójka. Podstawowa wersja Wiedźmina Trójki, do którego dopiero później dokupiłem sobie Season Passa. Najpierw zacząłem grać w podstawkę tej gry, kupiłem go nówkę w sklepie. Właśnie, bo nie mówiłem o cenach. Może wróćmy się na chwilę. Nie wiem, czy będę to jeszcze pamiętał, ale... Więc tak, Uncharted miałem w bundlu, no to się nie liczy. The Last of Us kupiłem za 77 zł. To są już ceny z wysyłką. Używane kupiłem. Just Cause'a, tak jak powiedziałem, kupiłem nówkę za 239 zł. Far Cry 4 71 zł z wysyłką. Następnie Wiedźmin Trójka, nie pamiętam ile za niego zapłaciłem, ale kupiłem nówkę. Właśnie wtedy wyszła ta biedniejsza wersja bez płyty z soundtrackiem, bez takich różnych dupereli, bez kartonika, tylko taka właśnie w plastikowym pudełeczku, ale mapa jest, mapa świata jest, naklejki są, także nie jest źle. No i ta wersja kosztowała dużo taniej, bo wtedy Wiedźmin był jeszcze drogi i właśnie wydali później tą biedniejszą wersję, która kosztowała, nie wiem, tam 130 zł za nówkę chyba. Także dość okazjonalnie, grę grałem 3 miesiące, splatynowałem ją, jak również kupiłem później Season Passa i dodatki też zrobiłem na 100%. Także no jedna z najlepszych gier w historii, naprawdę świetna. Dobra, i później kupiłem sobie Uncharted 4 Kres Złodzieja. Kupiłem używane, nie pamiętam ile dałem. Coś koło 100 zł pewnie, może trochę więcej, bo chyba to była jeszcze dość świeża gra, jak kupowałem. No i też kolejna platyna, czyli na razie wszystkie gry, które pokazałem, to na razie są splatynowane. Ta również, chociaż tutaj trochę się męczyłem z platyną, bo nie chciało mi się za bardzo już tego robić, ale jednak zmusiłem się i no i gra była świetna, tryb hordy, multiplayer, także bardzo dużo grywalności. No i grafika przede wszystkim świetna grafika, która naprawdę wyciskała soki z PS4. Także rewelacyjna gierka. Final Fantasy XV, z tym, że to jest wersja Royal Edition, a wcześniej miałem kupioną wersję tą zwykłą, podstawową, czyli Golasa. Ale później wyszły te wszystkie dodatki i tak dalej. Ja sobie później przekalkulowałem, że korzystnie będzie dla mnie sprzedać Finala 15, tą podstawową wersję, dopłacić tam, nie wiem, 40-50 zł i kupić sobie wersję Royal Edition, bo akurat była w jakiejś promocji. No ale chamsko tutaj się okazało, że w pudełku do Royal Edition jest identyczna płyta z gołym Final Fantasy XV, dosłownie taka sama płyta jak w podstawowej wersji gry, a cały dodatek Royal Edition jest na zdrabce. Oczywiście kod już jest dawno wykorzystany, także nie macie co sprawdzać. Ale no, kupiłem to trochę pochopnie, miałem w to grać. Znaczy Finala 15 oczywiście splatynowałem, ale w te dodatki, no jak to kupiłem, to już nie wiem dlaczego nawet, ale nie zagrałem w nie. W żaden z tych dodatków nie zagrałem, nawet go nie odpaliłem. Także no niepotrzebnie przesiadałem się na tą wersję Royal Edition, zwłaszcza, że ta podstawowa miała ładniejszą układkę, bo miała ten ich samochód. No tak już nie pamiętam szczegółów, ale była ładniejsza układka. Także to było nie szczególnie udana przesiadka na tą kompletną wersję. No chciałbym kiedyś jeszcze zagrać w te dodatki, a nawet w ogóle przejść jeszcze raz tą grę, ale nie sądzę, żeby starczyło mi na to czasu. Ale gra ogólnie Final Fantasy XV bardzo udana gra. Dobra, możemy lecieć dalej. Far Cry Primal to gra, którą najpierw pożyczyłem od kolegi z pracy.
Splatynowałem ją bardzo szybko, bo jest dość krótka i bardzo łatwo ma platynę. A później stwierdziłem, że jest na tyle fajna gra, że chcę mieć własny egzemplarz. No i sobie kupiłem własny egzemplarz za dosłownie 25 zł. I to chyba nawet właśnie, nie wiem czy nie od tego kolegi, który mi wcześniej pożyczył, bo on już w to nie grał, więc bardzo fajna gra, bardzo udana. Nawet jakaś książeczka jeszcze jest z instrukcją, co się rzadko zdarza. No ale jest. No i gra świetna, przeniesienie właśnie Far Cry'a do czasów takich prehistorycznych, no to naprawdę wyszło zacnie. No i grafika jest przepiękna. To możemy jechać dalej. Trochę mam tu czasu. Diablo 3 Reaper of Souls kupione od kolegi. Ja miałem tą wersję na Xboxie 360, w sumie nadal mam, tylko że cyfrowo, kiedyś miałem pudełkowo. Z kolei mój kolega na PS4 z tej gry przesiadł się na PC-ta, więc tą wersję na PS4 mi sprzedał. Już nie pamiętam za ile, ale w dość korzystnej cenie, więc nie mogłem nie skorzystać. Tutaj nie mam platyny, to jest pierwsza gra, więc cała ta kubka, którą pokazałem, to wszystko mam splatynowane. To jest pierwsza gra, w której nie mam platyny, niedużo mi brakuje, bo tylko 2 trofików, ale takich dość wymagających, no ja już przestałem w to grać, więc szanse, że splatynuję, są bardzo nikłe. Zresztą nie zależy mi w ogóle. Tyle w to się nagrałem, że masakra. Potem Uncharted, Zaginione dziedzictwo, kupione za jakieś 90 zł. To była wtedy też dość świeża gra. No i cóż, bardzo fajna gra. Trochę mniej strzelania, więcej kombinowania, więcej otwartego świata. No i granie Chloe i Nadine. Znaczy Nadine się nie gra, ona jest takim pomocnikiem, biega sobie koło nas. No, grafika taka sama w zasadzie jak w Uncharted 4. Gra oczywiście gameplayowo znakomita. Nie można tutaj się w tej materii do niczego przyczepić. Świetna gra, w którą grałem już. Jest to jedna z pierwszych gier, w jaką grałem na telewizorze już moim 4K 55 cali. Wcześniej grałem na monitorze od komputera, więc to jest jakby taki zwrotny moment też u mnie w graniu. Od tej gry, można powiedzieć, się zaczął. Następna gra Shadow of the Colossus, remaster świetnej gry z PlayStation 2, w którą grałem kiedyś na PlayStation 2, ale nie przeszedłem jej całej, bo miałem dużo innych gier, więc jakoś tak po prostu nie skończyłem jej, a na PS4 przeszedłem całą, grało się świetnie. Bardzo mi się gra podobała. Nie splatynowałem jej, mógłbym to zrobić, gdybym poświęcił na to jeszcze sporo czasu, bo tam wyzwania czasowe są, przejście na hardzie i tak dalej, więc sporo pracy by wymagało, ale ja chciałem po prostu ją przejść, no bo gra jest naprawdę świetna, godna polecenia. Następnie kupiłem sobie Far Cry'a 5. Jak kupiłem tą grę, to zaraz, ona była wtedy jeszcze dość świeża, i zaraz dokupiłem sobie do niej od razu Season Passa i jeszcze z Season Passem dostałem Far Cry'a 3 remastera, także dość bogato w sumie to wszystko mi wyszło. No ale też kwotowo za wszystko chyba Far Cry'a 5 plus Season Passa w sumie to mi wyszło chyba ze 190 zł. Gra bardzo fajna, przeszedłem całą oczywiście. Dodatki 2 przeszedłem, ten na Marsie i ten w Wietnamie, tego z zombiakami nie przeszedłem, bo jakoś mi się za bardzo nie podobał. Ale gra świetna, no i grafika bardzo, bardzo ładna, jeszcze ładniejsza nawet niż w 4, chociaż myślałem, że na PS4 już się nie da nic więcej osiągnąć, a jednak się dało. Także gra jest no bardzo, bardzo udana, bardzo fajna, przyjemna. Far Cry 5, dobra. Następna gra Spyro Trylogia, czyli 3 części Spyro the Dragon na jednej płytce. Chociaż tam chyba nie wszystkie 3 są na płycie, bo coś tam trzeba było dościągać, jak pamiętam. Pierwsze 2 są chyba na płycie, 3 trzeba ściągnąć, czyli taki bullshit dzisiejszych czasów, ale gry świetne, piękna grafika na Unreal Engine, bardzo grywalne, naprawdę godne polecenia, bo ten gatunek nie jest jakiś dość mocno reprezentowany na PS4, więc naprawdę warto. Kolejna gra Just Cause 4, kupiona niedługo po premierze za jakieś 160 zł.
nówka oczywiście. Poprawili przynajmniej animację, gra działa płynnie, nie tak jak trójka, no ale resztę całą skopali. Zmienili w ogóle, można powiedzieć, zasady gry, założenia, podstawowe gry, dla których kochałem tą serię, więc 4 mnie dość mocno rozczarowała. Przeszedłem ją, nie była zła, ale nie dostałem tego, czego bym oczekiwał, także troszkę rozczarowanie. No ale fajna gra mimo wszystko. Days Gone jest to gra rewelacyjna. Chyba jedna z najlepszych gier na PS4, w jaką grałem. No w ogóle chyba jedna z najlepszych gier, w jakie grałem w historii. Kupiłem ją w Media Expert w promocji chyba za 139 zł, czy 169 zł, już nie pamiętam. Ona dość długo trzymała cenę, ja się na nią czaiłem. W końcu w jakiejś tam promocji ją kupiłem. Chyba 139 zł, jak pamiętam. Ale nie będę już zgadywał. Świetna gra, naprawdę rewelacyjna. Fabuła, w ogóle system tej jazdy motorem, w ogóle cały ten crafting, rozwijanie postaci motocykla, ulepszanie broni, walka z hordami, no świetna gra, naprawdę rewelacyjna. Jeśli ktoś nie grał, to naprawdę trzeba nadrobić, bo jest znakomita gra. Kolejna gra Dragon Quest Builders, którą tak naprawdę kupiłem dużo wcześniej. Mogłem ją umieścić dużo wcześniej tutaj w kolejności, ale grałem w nią bardzo późno, bo miałem ją zafoliowaną. Nawet myślałem, czy by ją nie sprzedać. Chyba nawet miałem wystawioną, ale nikt jej nie kupił, a ja nie chciałem zejść za bardzo z ceny, no bo dałem za nią chyba ze 119 zł za nówkę. No więc nie chciałem za bardzo stracić. No to już sobie zostawiłem i koniec końców pograłem w nią. Nie przeszedłem, doszedłem do ostatniego świata. Mówiłem o tym kiedyś w moim podcaście, że w tej grze jest tak, że kończąc każdy świat, w każdym nowym świecie zaczynamy od zera i musimy od nowa wszystko zdobywać. Więc jest to trochę męczące, kiedy już byliśmy dopakowani i nagle musimy zaczynać totalnie od zera. Dlatego nie skończyłem tej gry. Może jeszcze do niej wrócę, bo jestem już w ostatnim świecie, więc można powiedzieć, że sam koniec gry mi został, więc szkoda by było teraz nie skończyć. Ale myślę, że jak trochę od niej odpocznę, to wrócę i może skończę. Sympatyczna, kolorowa gierka. I ostatnia moja gra na PS4 to Horizon Zero Dawn, na której się bardzo mocno zawiodłem. Na samym początku grało mi się w nią nawet fajnie, ale dość szybko mi się znudziła. Fabuła kompletnie mnie nie interesowała, w tej grze questy były jakieś takie też... Walka z tymi robotami też mnie nie porywała, więc odbiłem się od tej gry po kilku godzinach grania. Nie skończyłem jej i wydaje mi się, że już do niej nie wrócę, a w ogóle pochopnie. Wcześniej też kupiłem do niej dodatek, bo myślałem, że to będzie super gierka. Znaczy na pewno jest super grą, tylko do mnie po prostu nie trafiła, więc tak się sromotnie odbiłem od tej gry, że później już w ogóle zaprzestałem kupowania gier na PS4, więc to jest ostatnia. Teraz pokażę, albo może podsumujmy, ile ja w ogóle mam tych gier, bo nawet jestem tego nieświadom. Przeliczmy je sobie. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 gier na PlayStation 4. No, miałem ich oczywiście w międzyczasie dużo więcej, ale niektóre posprzedawałem, kiedy jeszcze była okazja wziąć za nie jakieś lepsze pieniądze. Między innymi miałem też takie gry, które kupiłem, od których się sromotnie odbiłem i po prostu od razu je sprzedałem, bo wiedziałem, że to nie są gry dla mnie. Na przykład Doom był taką grą, który mi się za bardzo nie spodobał, ta nowa wersja Dooma. Mafia Trójka też mi się nie spodobała. Też były jakieś gry, które dali później w PS Plusie, więcej sprzedałem, bo stwierdziłem, że nie są na tyle fajne, żeby warto było je trzymać, zwłaszcza, że są w PS Plusie. Chociaż nie mam już PS Plusa i nie mogę w nie zagrać, więc tak naprawdę mogłem je sprzedawać, ale już nawet nie pamiętam. Asasyna jakiegoś miałem, chyba Black Flaga, ale Black Flaga mam na Xboxie cyfrowo, więc stwierdziłem, że po co mi 2 razy ta sama gra. Także no były takie historie i jeszcze mówię, pokażę jedną grę na Xboxa i na Xboxa swego czasu miałem dużo gier, miałem całą serię Halo, no i dużo innych gier pudełkowych, ale później całkowicie przesiadłem się na cyfrę i w tej chwili mam tylko jedną grę pudełkową na Xboxa.
a tą grą jest Kinect Adventures. I to kupiłem kiedyś Kinecta po prostu za grosze gdzieś na Olixie i on był razem z tą grą w zestawie. Kiedyś w ogóle chciałbym pokazać Kinecta też, chociaż to już jest przeżytek i wiele osób go pokazywało, ale z mojej perspektywy chciałbym go też pokazać, bo jest to ciekawa zabawka. Więc Kinect Adventures to jest moja jedyna pudełkowa gra na Xboxa 360. I teraz możemy przejść do Switcha, czyli mojego ostatniego nabytku, na którego uzbierało mi się już raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gier. Tak naprawdę było ich 10, ale tu Michałowi z kanału Granie na Spontanie sprzedałem Paper Mario, także jest ich teraz 9. Pierwszą grą, jaką kupiłem, to był Wiedźmin Trójka, kompletna edycja w kartoniku. Oczywiście kupiłem go na wszystkie, w zasadzie wszystkie gry są używane z OLX. Jedyną nowką, którą miałem, to był właśnie Paper Mario, którego sprzedałem, ale on też nie był ze sklepu, tylko też z OLX. Także Wiedźmin, pierwsza moja gra, którą kupiłem jeszcze na długo przed w ogóle zakupem Switcha, bo stwierdziłem, że muszę mieć tą grę i dobrze zrobiłem, że ją kupiłem, bo wtedy dałem za nim 100 chyba 50 coś złotych, a teraz jak patrzę na jego ceny, to sięgają 250, a nawet 300, bo chyba już ta gra została jakby wycofana ze sprzedaży i teraz pojawiają się te golasy Wiedźminy, więc edycję kompletną cieszę się, że mam, mimo że tam w zasadzie grałem w nią tylko tyle, co przy kręceniu filmiku, ale na pewno kiedyś ją zagram i warto ją mieć. Nawet kolekcjonersko, no i też jako inwestycja, bo nie sądzę, żebym na niej stracił. Także to jest pierwszy nabytek. Super Mario Odyssey to jest kolejna gra, którą kupiłem i jest to pierwsza gra w ogóle, jaką przeszedłem na Switchu. Oczywiście nie ma nic poza kartridżem w pudełeczku. Bardzo fajna gierka. Dałem też coś koło 150 zł. Następnie Super Mario 3D All Stars. Tą grę kupiłem, no bo tak straszyli, że ona zniknie ze sprzedaży, więc pomyślałem, że będzie osiągać później jakieś dobre ceny na aukcjach za jakiś czas, jak już w ogóle zniknie. No ale póki co jakoś szału nie ma z tymi cenami, więc może to jest powolny proces, może trzeba ze 2 lata poczekać. Ja kupiłem ją też za jakieś 150 zł. Mamy tu Mario 64, Mario Sunshine, Mario Galaxy. I może w to drugie i trzecie kiedyś sobie pogram, no bo Mario 64 no to już mam ograne fest, więc w to nie ma co grać. Także to mam, ale to tak bardziej z myślą o inwestycji niż o graniu. Ale pogram, na pewno pogram. Kolejna gra to Zelda Breath of the Wild, która też kosztowała coś koło 150 zł. Też nie ma niestety żadnych karteczek. Też jeszcze w to nie grałem tak na dobrą sprawę, więc czeka na swoją kolej, ale cena się trafiła dobra, więc kupiłem. Następna gra, której jeszcze nie pokazywałem na YouTubie, to Mario and Rabbids Kingdom Battle, którą kupiłem za 69 zł. Więc myślę, że to dobra cena, chociaż ta gra nie ma za wysokiej ceny, ona chodzi dość tanio, więc to jest taka, można powiedzieć, normalna cena dla tej gry. Pograłem w nią chwilę i za jakiś tam czas pojawi się też z niej filmik. No gra jest przyjemna, będę w nią grał. Następna gra to Xenoblade Chronicles Definitive Edition, który kupiłem za 100 zł, więc dobra cena, jakby nie patrzeć. I jeszcze do tego w ogóle ktoś, bo to oczywiście wszystko używki, a ktoś chyba albo nie wiedział, albo zapomniał i sobie Golden Coinsów nie ściągnął, więc jeszcze z tej gry miałem, mimo że jest używana, Golden Coinsy. Także opłacało się. W grę też będę grał, jak znajdę na to czas, musi poczekać na swoją kolej. Kolejna gra to Pokémon Let's Go Pikachu, bo jak to mieć konsolę Nintendo, nie mieć jakichś Pokémonów. Czaiłem się na nią, bo chciałem mieć wersję Pikachu, a nie wersję Eevee i kosztowała ona 140 zł. I będę w nią grał i to myślę, że będzie to kolejna gra, którą będę grał po tej, którą gram
w tej chwili, a w jaką gram teraz, to za chwilę wam powiem. Następna gra to Legend of Zelda Link's Awakening, którą właśnie skończyłem parę dni temu. Przeszedłem tą grę już. Jeszcze nie pokazałem jej na YouTubie, znaczy już filmik jest nagrany, ale jeszcze go nie wrzuciłem. Więc filmik jest z początku gry, chociaż już ją przeszedłem, ale gra była świetna, bardzo mi się podobała. Kilka razy się zacinałem, musiałem zaglądać do poradnika, no ale mimo to bardzo mi się podobała. Nie jest to długa gra, kiedyś chętnie bym do niej wrócił i na pewno przeszedł ją szybciej niż za pierwszym razem, kiedy sporo błądziłem, ale bardzo fajna i bardzo sympatyczna grafika. Także to jest druga gra, jaką przeszedłem na Switcha i teraz trzecia gra, w jaką aktualnie gram na Switcha, jest to Luigi's Mansion 3, za którego dałem 160 zł, czyli jest to moja najdroższa gra na Switcha. I cóż, no właśnie teraz ją gram, dlatego tutaj nie ma cartridge'a, bo znajduje się w konsoli. Gra jest bardzo fajna, przepiękną ma grafikę. I cóż, no i jestem prawie w połowie. Tak, gram ją chyba od 4 dni, więc nawet sprawnie mi idzie, jak na moje skromne możliwości czasowe. I jak ją skończę, to myślę, że będę grał właśnie w Pokémony. Więc to wszystko. Jeśli można to nazwać kolekcją, no to jest to moja kolekcja gier na konsolę. Na PC-ta nie posiadam żadnych gier pudełkowych. Także tak ona wygląda, jest skromna, w ogóle nie traktuję tego jako kolekcji. Te wszystkie gry są zamknięte w szafce, nawet nie są nigdzie wyeksponowane na półce. Nie podchodzę do nich jakoś sentymentalnie ani nic, po prostu mam je, bo to wszystkie te gry są fajne. No może w moim wypadku poza Horizonem, ale nie sprzedaję go tylko z tego powodu, że jest bardzo tani teraz, więc bym grosze za niego wziął, a dwa, że mam do niego dodatek, więc jak sprzedam grę, to już nigdy nie będę mógł zagrać w dodatek. Ale generalnie wszystkie te gry trzymam, bo je lubię i zawsze jest szansa, że kiedyś będę chciał w którąś zagrać, dlatego je mam. A jakie wy posiadacie gierki w swoich kolekcjach? Piszcie w komentarzach. A ja dziękuję bardzo za uwagę, pozdrawiam, trzymajcie się serdecznie i cześć. Zdrówko, oczywiście 0%. 0 jest po przecinku.